W Minecraft Legends możemy umieszczać 4 różne zwierzaki. Konia, tygrysa, ptaka i żuka. I właśnie dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego ptaka. Ale dowiedzieliśmy się też paru innych ciekawych rzeczy, od których właśnie zacznę. Mamy tutaj taką krótką animację, jak boss hordy zarodnika wygląda zza portalu. Powiem wam, na trailerach wyglądał trochę lepiej. Również taka ciekawostka, wygląda na to, że horda zarodnika kiedyś miała się nazywać Roters. Roten oznacza zepsuty w kontekście jedzenia, także Roters to nie wiem, psucze? No cóż, Creeper już nie jest zarodnikiem, także potrzebujemy innego wybuchowego przeciwnika. Mamy tutaj Piglina z bombą w trzeciej hordzie. Nie wiem, czy on podbiega do nas i wybucha razem z tą bombą, czy nią rzuca, ale ewidentnie jest to bomba. Na tej grafice ona latała, więc może jednak potrafi nią rzucić? I wygląda na to, że komuś spodobał się The Forest. Trzecia horda ma też taką ciekawą wieżyczkę, taką, na której szczycie jest czaszka z jakby monoklem i lunetą, którą sobie przybliża. Trochę jakby to był krótki klip i mało tam widać, ale nie wiem. Może oni są w stanie wypatrzeć cię z daleka i wysłać jakiś oddział, żeby cię zaatakował wcześniej, zanim ty zaatakujesz ich? Nie mam pojęcia. Nie, możemy tutaj tylko zgadywać, no to jest czaszka ze szkłem. Gdy portale pojawiają się w świecie, pozostawiają po sobie ślad. Jednak kiedy je zniszczymy, ten ślad nie znika. Co to może oznaczać? No wyobraźcie to sobie. Jest endgame, już rozwaliłeś wszystko i dalej masz plamy. One może mają jakiś cel? Może właśnie chodzi o to, że te portale będą wracać? Że te pigliny będą jakby próbować kontratakować, że jak rozwalisz jeden portal, to potem w tym samym miejscu, przy tym samym śladzie pojawi się kolejny. Właśnie niektóre portale jakoś tak dziwnie promieniują, w sensie, nie wiem, jakby jakieś lawowe były i absolutnie nie potrafię znaleźć żadnego wzorca. Dlaczego jedne są normalne, a inne są takie? Na początku, jak za pierwszym razem to zobaczyłem taki portal, sobie pomyślałem, dobra, może to jest, nie wiem, wyrywek jakiegoś tutoriala i to tak świeci, żeby pokazać graczowi, że o to musisz zniszczyć. Ale tych portali było dużo. Znaczy, no dużo, no... Ostatnio ich się dużo pojawia na trailerach. Ewidentnie jakby twórcy robią o czymś jednym film, a też wrzucają nam info o czymś innym, takie ukryte bardziej, no bo na przykład jak był film o dźwiękach i muzyce, to przy okazji daje nam po pierwsze animację pierwszego bossa, po drugie fragmenty filmu dotyczącego ostatniej bazy. Po trzecie, pokazali nam tą bazę w grze. Także niemożliwe, żeby wcześniej przez tak długi czas nam tego nie pokazali, a teraz pokazali to przypadkiem. Oni tutaj chyba specjalnie coś ukrywają i teraz też dają nam te lawowe portale, żebyśmy się jakoś domyślili, co to jest. Zgaduję, mogę się mylić, ale zgaduję, że jak są te ślady, jak już rozwalimy portal, to on może sobie potem wrócić. Pigliny mogą kontratakować i wtedy ten portal jest jakiś taki lawowy, bo jest mocniejszy. I to mógłby być taki, powiedzmy, wzrost poziomu trudności, że jak rozwalasz te portale, to one potem wracają, ale mocniejsze. Nie wiem, taka jest moja teoria. No, ogólnie tam sobie twórcy mówią coś, że no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda, jak te animacje zrobiliśmy i tak dalej. I wtedy Mossy Golem z odlepionym kwiatkiem i odlepioną szczęką. No super, No ale co, nawet zrobili animację grzebania w uchu. No świetne animacje, nie? W ogóle spójrzcie, jaki pierdalny ananas. Są też całkiem ciekawe odbicia słońca w wodzie, w sensie, nie wiem, jakby daje to taki trochę efekt, jakby to był jakiś ray tracing, czy coś takiego, a to są po prostu, nie wiem, jakby gra sprawdza, gdzie jest słońce i tworzy takie piksele, ale w sumie spoko jakby to wygląda, nie tak ray tracingowo, jak w rzeczywistości, tylko tak pixelartowo właśnie. Ładnie to tutaj pasuje. Propos wody, koń ma zarąbistą wyporność w wodzie, po prostu do niej skacze i od razu siup wylatuje. Jakbyś, nie wiem, piłkę wrzucił. Ogólnie śmieszna sprawa. Był sobie klip z Creeperem i patrzę na tło i takie, aha, fajne błędy renderu. A potem zobaczyłem to. To nie był błąd. To oni specjalnie zrobili taki kształt. I nawet go nie nazwali, to po prostu jest interesujący wzór. Dosłownie nazwali to po prostu interesujący wzór. No dobra, to teraz gwóźdź programu, czyli ptak. Koń nie wiemy, czy ma jakieś specjalne umiejętności, żuk wiemy, że wspina się po ścianach, tygrys wiemy, że jest szybszy, natomiast ptak, no, zgadywałem, że będzie miał double jumpa. I zgadłem, ale co więcej, on potrafi szybować. Tutaj, no jakby...
Dosyć szybko ten double jump został zrobiony, więc trochę słabo to widać, ale widać jednak, że chłop najpierw skoczył na ziemi, a potem drugi raz skoczył w powietrzu i potem zaczął szybować. I to jest spoko, bardzo sprawa. To bardzo się przyda, jak będziemy wchodzić na górę. No żuk też się przyda, jak będziemy wchodzić na górę, ale jak będziemy wchodzić na jedną, powiedzmy, jak będziemy skakać z jednej na drugą, to wtedy ptak się przyda. Co więcej, po świecie są rozsiane jakieś takie zielone gejzery i wydaje mi się, że właśnie one są po to, żeby wyrzucić ptaka do góry i żeby sobie dalej szybować. Jak fajerwerki w Dungeonsach, że bierzesz fajerwerku, się wyrzucasz do góry i potem elytrą lecisz. Tylko szkoda, że to jakby te fajerwerki były tylko po to, żeby gdzieś się przemieścić, a nie tak randomowo rozsiane. No tak, na dzisiaj to by było wszystko. Myślę, że jeszcze jakiś jeden film twórcy nam dadzą. Ogólnie w ciągu paru dni, za 2 dni może, spróbuję zrobić streszczenie książki Minecraft Legends Return of the Piglins. Bo już zostało mi 1,5 godziny audiobooka, także spoko. Też jakoś, nie wiem, może z tydzień przed wyjściem gry zrobię taki film jakby podsumowujący, bo tutaj było dosyć sporo tych filmów i powiedzmy trzeba obejrzeć wszystkie, żeby to ogarnąć dobrze, bo wcześniej są jakieś niezaktualizowane informacje, jakieś teorie, które potem się zazwyczaj sprawdzały, no i trzeba byłoby jednak spędzić trochę czasu na oglądaniu tych filmów, żeby jakby ogarnąć całokształt, także gdzieś tak jakoś tydzień przed wyjściem gry zamierzam zrobić takie pełne podsumowanie, co i jak, takie trochę bardziej skrótowe, powiedziałbym, dla osób, które nie za bardzo ogarniają i myślę, że będę się bardziej tam skupiał na jakichś takich ogólnych aspektach, w sensie czy warto kupić, czy nie warto, jak to wygląda i tak dalej. Ale dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to by było wszystko. Do zobaczenia i siemka.